Łysy zabójca z kodem kreskowym na kajzerkę na tyle czaszki to postać absolutnie kultowa. Bez imienia, bez nazwiska, po prostu agent 47. Zabójczy, perfekcyjny i nieuchwytny. Przez lata pozwalał graczom wcielić się w profesjonalnego zabójcę na zlecenie. Ale jak zaczęła się historia agenta 47? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Hitman Codename 47. Zapraszam. Wszystko zaczyna się od duńskiego studia Retomoto, powstałego w 1997 roku w Kopenhadze. Ludzie pracujący w studiu byli byłymi twórcami scenowymi. To dało solidne podstawy do tworzenia gier wideo. W 1998 roku Retomoto połączyło siły z Nordisk Film. Powstało IO Interactive. Wtedy to w ekipie Reto pojawił się plan stworzenia wspólnie gry Rex Dominus, klasycznego MMORPG. Jednakże włodarze Nordisk Film niezbyt to przedsięwzięcie widzieli w realizacji. Problemem było to, że Retomoto nie miało na swoim koncie ani jednej gry, a rzucanie się na MMORPG było skokiem na bardzo głęboką wodę. Dlatego marketingowcy z Nordisk Film zapytali ekipę, czy nie lepiej zacząć od czegoś prostszego, na przykład strzelanki. Dałoby to pokaz umiejętności ekipy, ale i w pewien sposób naniosłoby ich na mapę deweloperów i pozwoliło ruszyć z większymi projektami, jak MMORPG. Było to bardzo sensowne podejście. Zespół wziął się do pracy. Powstała gra, której inspiracją były filmy Johna Woo. Wcielaliśmy się w typa w czarnym garniaku, który eliminował członków chińskiej mafii. Początkowo planowano zrobić grę na konsolę, ale nie udało się otrzymać devkitów. Jedynym sensownym wyjściem był PC, który wchodził właśnie w erę akcelerowanej grafiki 3D. Było to idealne rozwiązanie i pozwoliłoby ekipie jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Ciekawym założeniem, jakie sobie na początku postawili, było to, aby animacje śmierci były unikalne. Zamiast wykorzystywać predefiniowane animacje, jak w każdej grze tego typu, wykorzystali kinematykę odwrotną, aby uzyskać efekt dzisiaj znany pod nazwą Ragdoll. Początkowo obliczenia zajmowały kupę czasu i zastosowanie tego w grach nie miało absolutnie sensu. Ale niemożliwe dla ekip demoscenowych było zaproszeniem do rozgryzienia tematu i udało się. Powstał pierwszy na świecie system Ragdoll, który używany jest w grach do dzisiaj. System działał naprawdę sprawnie. Przeciwnicy, w zależności od tego, gdzie otrzymywali kule, reagowali w unikalny sposób. Unikalne rozwiązanie nie przeszło bez echa. Tematem zainteresował się Eidos, który widział w Ragdollu coś, co mogłoby przyciągnąć do gry rzesze graczy. Tymczasem strzelanka nadal się rozwijała. Postać mogła walić do akwariów, przeskakiwać przez stoły. Było bardzo dynamicznie i efekciarsko. Spory potencjał w grze dojrzał Jonas Eneroth z Eidos, który zaproponował, aby zmniejszyć ilość strzelania i bardziej iść w stronę skradanki. Chłop wiedział, co mówi, bo pracował przy 2 częściach Tifa, więc wiedział, w którą stronę popchnąć projekt, aby go zmienić w taką grę. Warto jednak też pamiętać, że ekipa, pracując wcześniej przy Rex Dominus, nabrała doświadczenia w tworzeniu otwartych światów, które śmigały na nie najmocniejszych pecetach. Teraz ta wiedza była bardzo cenna. Powoli rodził się Hitman, jakiego znamy dzisiaj. Hitman Codename 47 opowiada o genetycznie zmodyfikowanym zabójcy. Jest wręcz maszyną do zabijania. Podczas jednego z testów agent 47 ucieka i rok później pracuje już dla organizacji ICA zajmującą się kontraktami na zabójstwa. Agent 47 ma też tutaj własny cel. Chce się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest. Bohater gry to nie jest zwykły drab walący z pistoletu do wszystkiego, co się rusza, choć i tak można grać, no ale raczej na krótką metę. Nasz bohater to kameleon, wyposażony w nieodłączną garotę, bez problemu udusi jakiegoś typa, założy jego ubranie, a ciało schowa. Tak przebrany dostanie się niezauważony do bazy czy bliżej celu, aby wykonać zlecenie. System przebrań był bardzo fajnym patentem, choć brakowało tego, aby przeciwnicy potrafili być podejrzliwi. Na przykład wtedy, gdy łysy biały facet o niebieskich oczach z kodem kreskowym na łbie przebiera się za członka chińskiej mafii i nikt nie widzi w tym niczego podejrzanego. Choć było to mocne uproszczenie, gry wtedy działały na pewnych niedopowiedzeniach, więc tutaj można to Hitmanowi wybaczyć.
Nie wszystko usunięto z oryginalnej strzelanki. Początek gry i misje w Hongkongu są właśnie przeniesionymi etapami z oryginalnej gry. Nawet są tam te słynne akwaria, które można było niszczyć. Gra tylko teoretycznie dawała swobodę. W większości trzeba było pokonać etap w taki sposób, jak sobie zaprojektowali twórcy. Oczywiście można było wszystkich wystrzelać, ale nasz bohater nie był nieśmiertelny. Kilka kul i trzeba było zaczynać od nowa. Misje w Hongkongu są dzisiaj jednymi z moich ulubionych, choć bazują na schemacie, który jak się pozna, przejście każdej mapy zajmuje dosłownie kilka minut. Druga część gry rozgrywała się w Kolumbii, gdzie naszym celem był baron narkotykowy wzorowany na człowieku z blizną. Te misje najbardziej odbiegają od klasycznego Hitmana. Bieganie po dżungli, gadanie z tubelcami, czy wreszcie wysadzenie laboratorium nie były złe, ale dużo w nich zależało od szczęścia, szczególnie gdy zaczęły świstać kule. Mniej było tutaj taktyki, a więcej naparzania do żołnierzy. Do tego irytował wściekle wysoki poziom trudności. Warto pamiętać, że Hitman nie wybaczał błędów. Po śmierci trzeba było przejść całą misję od nowa. Najbardziej odczuwalne jest to w ostatniej misji w Kolumbii, gdzie jest masa żołnierzy i nawet najmniejszy błąd może nas kosztować restart. To niestety potrafi doprowadzić do rozpaczy. Chyba najlepszą misją w całej grze to węgierski hotel, gdzie naszym celem jest terrorysta Franz Fuchs. Postać była wzorowana na prawdziwym terroryście o tym samym nazwisku. Misja była dobrze skonstruowana, hotel był ogromny, co na ówczesne czasy w grach w zasadzie było rzadko spotykane. Choć wciąż działaliśmy na bazie pewnego wcześniej ustalonego schematu, to tutaj wolność była najbardziej widoczna. To też jedna z tych misji, gdzie trzeba po kolei wykonywać pewne czynności, aby dotrzeć do finału. Ostatnia część gry to powrót do laboratorium i konfrontacja z doktorem odpowiedzialnym za stworzenie Agenta 47. Te misje chyba są jednymi z najsłabszych. Zarzucono pomysł skradanki, skupiając się na strzelance. Ba, nawet możemy tutaj mieć minigana, który powinien ułatwić nam pojedynek z pozostałymi agentami. Końcówka jest dość rozczarowująca i widać, jak gra była bardzo nierówna, żonglując z bardzo dobrze przemyślanymi koncepcjami misji z takimi, gdzie wciąż przeważała tematyka strzelanki. Dzisiaj w mojej opinii Hitman Codename 47 jest grą trudną. Jasne, można obejrzeć let's play na YouTubie i tam poznać sekret, jak przejść misję w 5-6 minut, ale nie o to chodzi. Zasiadając bez takiego przygotowania będzie ciężko. Gra nie daje podpowiedzi, co gdzie jest i co gdzie użyć. Trzeba kombinować samemu i to by było spoko, gdyby można było zapisywać misje w trakcie. Tutaj przestrzeni do eksperymentowania jest niewiele, a każda nieudana próba powoduje zaczynanie od początku. Dlatego Hitman to trochę gra prób i błędów. Poznajemy schematy, każde kolejne podejście poszerza naszą wiedzę o poziomie i możliwym sposobie przejścia. Niby fajnie, ale oglądanie kolejny raz tego samego, czy 10. raz eliminacja tych samych wrogów, no cóż, zaczyna to po prostu nudzić. Oprawa jest, no cóż, jak to w latach 2000 na nikim szału nie zrobi, ale w swoim czasie to była wysoka liga. Do tego gra faktycznie śmigała bardzo płynnie, co też było sporym zaskoczeniem. Gdy w 2000 roku kończyłem Hitmana, chyba nie zwracałem uwagi na wysoki poziom trudności. Nie pamiętam tego, więc pewnie nie był aż taki wysoki względem innych tytułów. Pamiętam natomiast to złudzenie niesamowitej wolności i możliwości, szczególnie w poziomie w hotelu na Węgrzech. Miało to swój urok i dawało bardzo fajne możliwości i nawet stanowiło to trochę namiastkę sandboxa. Jeśli chodzi o Big Box Hitmana, tak naprawdę 2000 rok był czasem, kiedy powoli zaczęto już odchodzić od wielkich kartonowych pudeł na rzecz bardziej, wydaje mi się, poręcznych, mniejszych, łatwiejszych do schowania keepcase'ów, czyli takich zwykłych pudełek DVD. I co ciekawe, chyba najdłużej krajem, który nadal produkował gry w Big Boxach, były Stany Zjednoczone, bo Hitman w tej formie jako jedyny pojawił się w USA. O ile dobrze kojarzę, w Polsce również pojawiła się gra już w wersji tak zwanej Keepcase, w ogóle chyba w Europie, bo chyba w Anglii też już był Keepcase, czyli plastikowe pudełka. Natomiast wersja amerykańska, no to nadal świetne wydanie. Jak widzicie, podobnie jak w przypadku Aliens vs Predator, mamy tutaj tłoczenie z naszym łysym typem. W ogóle warto zwrócić uwagę, jak bardzo różni się twarz bohatera Hitmana od tego, co możemy zobaczyć dzisiaj. Na przykład brwi ma Made in Breżniew, trzeba przyznać, chyba nawet
bardziej potężne brwi niż Breżniew. Ciekawe, czy na nim wzorowali, tak wygląda. Także pudełeczko bardzo fajne. Jeżeli tutaj otworzymy sobie flapa, mamy w środku informacje na temat gry z jakimiś tam właśnie screenami. Bardzo ładnie to wygląda. Z tyłu mamy oczywiście opis tradycyjny, co kupujemy, co jest w pudełku, kilka oczywiście screenów. To, co jest fajne, to to, że na boku pudełka też mamy tutaj wytłoczoną postać Hitmana, łącznie z wytłoczonym napisem. Nie wiem, czy to widać akurat, mam nadzieję, że tak, ale jest wytłoczone. I z drugiej strony oczywiście też te wytłoczki są tutaj obecne, dlatego fajne pudełko. Ja mam je troszkę zniszczone przez lata trzymania gdzieś tam w szafie, już nie jest najlepsze, aczkolwiek tutaj te zniszczenia, które widzicie u góry i na dole, to jest część jakby pudełka, to nie jest zniszczenie mechaniczne samego pudełka. Dobra, zobaczmy, co jest w takim razie w środku. W środku wydaje mi się, tak jak tradycyjnie w tamtych czasach, mamy oczywiście płytkę z Hitmanem. Sama gra była dosyć nieduża. O ile dobrze pamiętam, zajmowała chyba jakieś 300 mega chyba na płycie. Wiem, że tak Hitman nie był największą grą w tamtych czasach. No i mamy oczywiście tutaj w środku mamy oczywiście płytę z Hitmanem. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Widzicie, ja już nie pamiętam, bo ja to otwierałem tak dawno, że już nie kojarzę, co tu w środku jest. Tu mamy, słuchajcie, wyjmę, bo mam folii, nie wiem, mamy manual do Hitmana. The Manual tak naprawdę, to nie jest manual, to jest The Manual. Oczywiście podstawowe informacje na temat gry. Z tyłu mamy też małą ściągę ze sterowania. Przyznam szczerze, że sterowanie w Hitmanie nigdy nie było najszczęśliwsze. Zawsze pamiętam, że jak zasiadałem do gry, oczywiście po instalacji, bo wiadomo, że jak się już to musiałem to zmienić według własnych jakichś tam upodobań i zawsze to było jakoś tak kiepsko pomyślane, jeżeli chodzi o samo ustawienie. No i w zasadzie to wszystko. Nic tu więcej nie ma, słuchajcie. Puste pudło, pusta wytłoczka. Natomiast samo pudełko wygląda fajnie. Myślę, że dla fanów Big Boxów jest to jeden z tych tytułów, które dzisiaj warto zapolować na nie. Nie jest to rzecz łatwa, bo tak naprawdę nie jest to często spotykany Big Box. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, patrzyłem na eBayu, była chyba jedna kopia albo dwie. Szczerze mówiąc, chyba były dwie kopie, ale chyba jedna była niekompletna, a druga była faktycznie kompletna. Także nie są to rzeczy, które są łatwe do zdobycia, a dziwne, bo Hitman ogólnie jako gra w latach 2000 był bardzo popularnym tytułem, no ale jak widzicie, nie za bardzo dzisiaj można to zdobyć. Także jeżeli chcecie stać się posiadaczem tego fajnego pudełka z łysym synem Breżniewa, wytłoczonym na przedniej stronie, no to musicie niestety się zaopatrzyć w wersję amerykańską. Pozostałe wszystkie inne wersje, z tego co kojarzę, były tylko już niestety w keepcase'ach. No, dobra, to tyle. Dziś Hitman zestarzał się mocno. Łysa czacha straszy marną ilością poligonów. Ragdoll spowszedniał i też już większego wrażenia nie robi. Gra miejscami irytuje poziomem trudności i archaizmami, ale wciąż to Hitman, jakże go nie lubić. Gra jest ciekawa pod tym względem, że przez kolejne lata można zobaczyć, jak wyewoluowała i stała się tym, czym jest Hitman dzisiaj, ale początki były jakie były. Zachęcam do sprawdzenia. To nie jest gra, która was zachwyci, pewnie bardziej wkurzy i wiele osób po prostu rzuci ją w kąt z powodu wysokiego poziomu trudności, ale warto sprawdzić nawet z czystej ciekawości, czym kiedyś był Hitman, czym jest dzisiaj i jak to wszystko przez ostatnie 25 lat poszło do przodu. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.